Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Short squeeze, czyli wyciskanie misia na naszych oczach. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście informuję, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform: X Station 5 i z Bloomberga. Zaczynamy! Short squeeze, czyli wyciskanie misia na naszych oczach. Dzisiejsza sesja prawdopodobnie będzie tylko formalnością, by klamrą zebrać wszystkie te najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich dniach. Wybory w Stanach Zjednoczonych, dane makroekonomiczne o inflacji, decyzje Fedu i wszystkie te inne wydarzenia, które miały rzeczywiście ważny wpływ na rynek, żeby je zebrać i ostatecznie podliczyć, która strona wygrywa. I takim jednym z najważniejszych wykresów, na które warto zwrócić uwagę, to jest oczywiście to, jak rynek prognozuje, gdzie może być szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych. Jeszcze na samym początku tego tygodnia implikowana stopa procentowa dla Stanów Zjednoczonych wynosiła 5,16, zbliżała się do poziomu 5,20, a teraz widzimy, że po tych wczorajszych danych spadła do poziomu 4,91%, co oznacza znaczące zmniejszenie potencjału na to, że stopy procentowe pójdą dalej w górę w Stanach Zjednoczonych i to oczywiście jest ten czynnik, który bardzo lubi rynek ryzyka. Wczorajsze dane o inflacji pokazały, że ta presja na to, żeby dalej podnosić stopy procentowe będzie zdecydowanie zmniejszana. Już wyparowało w ogóle z rynku twierdzenie o tym, że w grudniu będzie następna podwyżka o 75 punktów bazowych. Jak widzimy, w rynku jest 50 punktów bazowych podwyżki 14 grudnia. I oczywiście, jeżeli kolejne dane będą potwierdzały te tendencje, to te zmniejszanie szansy na dalsze podwyżki stóp procentowych może być oczywiście jeszcze wyraźniejsze i rynek oczywiście będzie na to zwracał szczególną uwagę. Jeżeli jesteśmy przy rynku stopy procentowej, to patrzymy także na zachowanie amerykańskich obligacji, które jeszcze bardziej potwierdzają to, co się teraz dzieje na temacie obniżania potencjalnego szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych, ponieważ cofnięcie już grubo o 30 punktów bazowych na przestrzeni ostatniego tygodnia potencjału, gdzie te stopy procentowe mogą osiągnąć swoje apogeum, stało się faktem i rentowności zakończą dzisiaj tydzień głęboko poniżej 4%, zachęcając do tego, żeby poważni, długoterminowi gracze zaczęli kupować amerykańskie obligacje, ponieważ zgodnie z teorią, jeżeli inflacja tworzy swoje apogeum, to jest to najlepsze miejsce do tego, żeby kupować obligacje. I jeżeli rynek wczoraj dowiedział się, że szczyt inflacji w Stanach Zjednoczonych staje się faktem, no to oczywiście run, czyli boom na to, żeby kupować amerykańskie obligacje, prawdopodobnie się dopiero zacznie, więc jest duża szansa na to, że te rynkowe stopy procentowe wkrótce będą jeszcze niższe, będą kupowane obligacje, rentowności będą dalej spadać. Moim zdaniem to jest scenariusz bazowy po tym, co się wczoraj okazało i rynek oczywiście innych aktywów też na to reaguje. To, że rynkowe stopy procentowe spadają, powoduje, że w modelach fundamentalnych wyceny spółek giełdowych od razu podnoszą się te wyceny, dlatego też nie dziwmy się, że z każdym tikiem, kiedy rentowności spadają obligacji, to rosną ceny akcji i rosną indeksy giełdowe. Dlatego ta reakcja rynkowa, która miała miejsce w ostatnich dniach, jest taka klasyczna i bardzo prawidłowa. A indeks S&P dzisiaj prawdopodobnie będzie stanie przed szansą, żeby zakończyć cały tydzień nad poziomem 4000 punktów. No i oczywiście w tym momencie także trzeba zaznaczyć, że dzisiejsza sesja będzie miała za zadanie ukształtowanie w pełni świec tygodniowych, dlatego tytuł tego wpisu jest taki, że short squeeze, ponieważ obserwujemy na przykład na indeksie S&P teraz wyciskanie krótkich pozycji, mówiąc po angielsku short squeeze, i jest to wyciskanie tych wszystkich, którzy mieli otwarte krótkie pozycje, licząc na spadki euro-dolara, spadki w tym wypadku indeksów giełdowych i spadki na przykład cen surowców. I teraz w panice, kiedy wygląda na to, że odwraca się ta tendencja, wtedy są podejmowane decyzje o tym, żeby nawet w panice zamykać pozycje, dlatego ta tendencja jest tak
dynamiczna i prawdopodobnie dzisiejsza sesja przyniesie kontynuację tych tendencji, żeby ci inwestorzy, którzy są na stratnych pozycjach, nie musieli przetrzymywać ich przez weekend, bo przez weekend mogą się pojawić następne pozytywne jakieś informacje, bądź też rynek poprzez swój sentyment będzie jeszcze bardziej chciał na samym początku przyszłego tygodnia kontynuować tendencje wzrostowe, a wtedy może być jeszcze gorzej i jeszcze więcej się straci z depozytu, mając krótkie pozycje. Dlatego spodziewam się, że dzisiejsza sesja, pomimo tego, że o godzinie 16 mamy jeszcze dane o zaufaniu, o wskaźnikach zaufania sentymentu i to są dane za listopad najbardziej bieżące, ale moim zdaniem nie będą miały większego znaczenia. Rynek żyje tymi wydarzeniami z ostatnich dni, wyciskanie krótkich pozycji powinno mieć miejsce i spodziewam się kontynuacji tych tendencji, które były widoczne w ostatnich godzinach. Także jeżeli dzisiaj zakończymy sesję na indeksie S&P nad poziomem 4000 punktów, moim zdaniem sesja będzie i cały tydzień będzie sygnalizował, że rajd Świętego Mikołaja trwa, jest w następnej fazie i jeszcze przez miesiąc te indeksy giełdowe mogą iść bardzo mocno do góry. Przypominam wykres długoterminowy pokazujący, że linia Bessy na indeksie S&P to są dopiero okolice 4150 punktów. Czyli jest jeszcze potencjał ku temu, żeby kontynuować tendencję wzrostową, a tożsama linia na indeksie DAX jest już przełamana, więc relatywnie niemieckie spółki zachowują się lepiej. I oczywiście techniczny powód, dlaczego to tak rośnie, to fakt, że inwestorzy widzą odbicie od średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym i statystyka, która mówi, że czwarty kwartał to jest statystycznie najlepszy kwartał do inwestowania na rynku akcji, do końca kwartału 1,5 miesiąca, więc jest jeszcze także kalendarzowy potencjał ku temu, żeby zarobić troszeczkę na indeksach, w ogóle na ryzyku. Stąd też moim zdaniem jest bardzo trudno teraz być na pozycjach krótkich i ryzyko dalszych dynamicznych wzrostów jest bardzo duże, czyli popyt na ryzyko powinien się bardzo cieszyć. Kolejny bardzo ciekawy wykres, który pokazuje, jak bardzo w tym roku spółki typu value zachowują się lepiej niż spółki typu growth. Value mniej więcej odpowiada spółkom z indeksów Dow Jones czy też S&P, a growth to są te spółki technologiczne, spółki, które są nowymi biznesami, które są bardzo dynamiczne i oczywiście w tym wypadku widać, jakie jest przełożenie zachowania rynkowej stopy procentowej właśnie na zachowanie tych dwóch bardzo ważnych części rynku kapitałowego w Stanach Zjednoczonych i w tym wypadku także na całym świecie, ponieważ te wskaźniki odnoszą się do całego świata. I jest bardzo podobna sytuacja do tej, która miała miejsce tuż po pęknięciu bańki internetowej 20 lat temu. Inne indeksy giełdowe, o których wspomniałem, to oczywiście DAX, który zachowuje się relatywnie najlepiej i oczywiście ma największy potencjał ku temu, żeby zbliżyć się do swoich maksimów wszechczasów, maksimów hossy, jeżeli oczywiście tendencja będzie kontynuowana. Wczorajsza sesja była imponująca i dzisiaj popyt na ryzyko moim zdaniem czeka tylko na to, czy faktycznie sesja amerykańska rozpocznie kontynuację tendencji wzrostowych, ponieważ jeżeli tak się stanie, no to nawet może dojść do paniki kupna pod koniec sesji giełdowej w Niemczech. Jeżeli jesteśmy na rynku ryzyka, to patrzmy także na zachowanie ceny miedzi. Ja operuję teraz na wykresach tygodniowych, ponieważ kończymy tydzień. Wykres ceny miedzi pokazuje, że wybicie z formacji trójkąta staje się faktem, jako że inwestorzy na rynkach finansowych dobrze wiedzą, że to miedź jest najlepiej skorelowana z koniunkturą na giełdzie, w ogóle z koniunkturą w gospodarce, więc jeżeli miedź zaczyna rosnąć, to rośnie także oczekiwanie, że będzie soft landing, miękkie lądowanie amerykańskiej gospodarki, że nie będzie jakiejś mocniejszej recesji. Stąd też popyt na ryzyko szczególnie mocno pcha cenę miedzi i jeżeli cena miedzi rośnie, to jest także zdecydowanie większe prawdopodobieństwo kontynuacji tendencji wzrostowej na rynku akcji, więc te dwa aktywa wspierają siebie nawzajem. I co jest oczywiście także istotne na rynku surowcowym, to bardzo wyraźne załamanie formacji podwójny szczyt na cenie złota. Oczywiście wiąże się to z tym, że amerykański dolar jest teraz sprzedawany, a rentowności zaczynają spadać, czyli amerykańskie obligacje są kupowane. Te dwa czynniki powodują właśnie, że cena złota rośnie i prawdopodobnie kontynuacja tej tendencji będzie dalej widoczna.
I analogicznie bardzo podobne zjawisko widzimy na cenie srebra, tylko tutaj reakcja jest ograniczona. Na razie nie widać jeszcze przejścia przez linię szyi formacji szczytowej, ale myślę, że srebro także tego dokona i wzrośnie także prawdopodobieństwo kontynuacji ruchu wzrostowego na tym metalu. Rynek surowcowy to ropa naftowa. W tym wypadku widać, że ani opór w okolicach 90-93 dolarów, ani wsparcie w okolicach 80 dolarów nie jest w stanie być pokonane, więc konsolidacja i będziemy prawdopodobnie czekać z następnym impulsem na wybicie. Wczorajsze dane makroekonomiczne, na to chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, potwierdziły, że coraz mniejszy jest udział i znaczenie tego, że ropa naftowa jest na poziomach, na których jest, na inflację w Stanach Zjednoczonych, a to moim zdaniem jest ten czynnik, który będzie sprawiał, że coraz mniejsze będzie znaczenie ceny ropy naftowej na tendencje inflacyjne. I moim zdaniem ta rozbieżność, która się wczoraj pojawiła, ponieważ zachowanie ropy naftowej sygnalizowało, że inflacja w Stanach Zjednoczonych nie musi nawet spaść, a faktycznie spadła, pokazuje, że to zjawisko, jakim było przełożenie zachowania węglowodorów na zachowanie inflacji, jest coraz mniejsze. I oczywiście na rynku patrzymy na zachowanie amerykańskiego dolara. W tym wypadku zaczynamy od dolar indeksu. Dolar indeks będzie się zbliżał do Fibonacciego 38,2%. I prawdopodobnie ten test będzie miał miejsce za parę dni, więc sam euro-dolar ma jeszcze potencjał ku temu, żeby kontynuować tendencję wzrostową. Pierwsze opory są już w okolicach 1,0350. No i być może nawet jeszcze podczas dzisiejszej sesji się tam znajdziemy, ponieważ trwa także short squeeze, czyli wyciskanie krótkich pozycji, wyciskanie misiów na naszych oczach na rynku euro-dolara. Natomiast takie prawdziwe opory na euro-dolarze znajdują się dopiero w okolicach 1,06. Tam mamy Fibonacciego 38,2%, co pokazuje następny wykres. I oczywiście na rynku walutowym, kiedy patrzymy na zachowanie amerykańskiego dolara na indeksie i na zachowanie rentowności, to poza złotem patrzymy także na zachowanie dolar-jena i dzisiaj następna fala mocnych spadków. Jest duże prawdopodobieństwo, że zakończymy cały tydzień na poniżej poziomu 140, a w takim wypadku oczywiście byłaby to zachęta do dalszej fali umocnienia jena japońskiego, a jak widzimy statystyka pokazuje, że takie ruchy na dolar-jenie występują bardzo, bardzo rzadko. Ostatnio 14 lat temu tak silnie spadał dolar-jen, czyli jen się umacniał. I oczywiście to pokazuje, że oczywiście pary z jenem są teraz rajem dla day traderów, trwa wyciskanie długich pozycji i trwa presja na długie pozycje na jenie japońskim. I jeżeli oczywiście rynek ryzyka zostanie potwierdzony także zachowaniem Bitcoina, który ma swoje własne problemy, ale Bitcoin stara się jednak walczyć o to, żeby kształt świecy tygodniowej nie był taki skrajnie pesymistyczny, nie zapowiadał jednak spadku w okolicach 10 tysięcy dolarów. Jeżeli wrócimy dzisiaj na zamknięciu świecy tygodniowej nad poziom 17,5 tysiąca dolarów, czyli nad poziom minimów, które były ustanowione kilka miesięcy temu, to w takiej sytuacji jednak powinna spróbować odżyć nadzieja na jakąś formację podwójne dno i popyt na ryzyko może pojawić się także na tej kryptowalucie, zważywszy, że rynek także pamięta tą statystykę, która mówi, że na przestrzeni całej historii istnienia Bitcoina bessy trwały około 53-60 tygodni, a akurat dokładnie teraz cała bessa na Bitcoinie trwa już ponad 53 tygodnie, więc wyglądałoby, że bessa dogorywa i statystycznie jest coraz bliżej dna na tej kryptowalucie, co może zachęcić część spekulantów do tego, żeby jednak otwierać tutaj długie pozycje bez czekania na to, że kryptowaluta spadnie w okolicy tych 10 tysięcy dolarów. Także przed Bitcoinem także ważne zadanie, jeżeli oczywiście zacznie rosnąć, byłoby to potwierdzenie presji na ryzyko i bardzo dobra informacja dla giełd papierów wartościowych. I teraz na koniec dział poświęcony polskim aktywom, chociaż oczywiście dzisiaj mamy święto w Polsce, ale rynek złotego cały czas jest handlowany, ale chciałbym zacząć od ciekawego wykresu pokazującego, jak zachowują się w ogóle waluty emerging markets i w tym wypadku widzimy, że testujemy górne ograniczenie półrocznego kanału spadkowego, kanału deprecjacji walut takich jak złoty, więc przed rynkiem ważna decyzja. Jeżeli się okaże,
że wybijamy z tego kanału górą, to jest szansa naprawdę na kolejną falę umocnienia złotego, naszej krajowej waluty, a same pary związane z PLN pokazują, że naprawdę rodzi się szansa na to, że wkrótce euro-złoty spadnie o kolejne 10 figur do poziomu okolic 4,55, a dolar-złoty, który już spadł od swoich maksimów o 50 groszy, będzie miał potencjał na spadek o kolejne kilkadziesiąt groszy z powodu oczywiście nie tylko presji na waluty emerging markets, czyli na waluty takie jak złoty, ale także ze względu na to, że ruch na euro-dolarze z matematycznego punktu widzenia sprawia, że dynamika spadkowa dolar-złotego jest silniejsza i moim zdaniem jest to scenariusz bazowy i nie podejmuje się określania, gdzie ten spadek może się zatrzymać, ponieważ jest wiele ciekawych poziomów, zwłaszcza okolice poziomu 4,30, które są już wskazywane, gdyby oczywiście tendencja spadkowa była kontynuowana w kolejnych dniach i tygodniach. W końcówce roku w takiej sytuacji, przy takiej dynamice poziom 4,30 mógłby być zwiedzony bardzo szybko. Także, drodzy Państwo, zapowiada się ciekawy dzień. Short squeeze, czyli wyciskanie misia na naszych oczach trwa i zobaczymy, co się dalej wydarzy. I oczywiście zachęcam także wszystkich do tego, żeby zapoznać się z pakietem edukacyjnym XTB. Tam na dole link w opisie. A tematyka tego wpisu jest oczywiście cały czas niezwykle interesująca, czyli jakie będą perspektywy dla rynków po wyborach midterm w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza dla giełdy. Zachęcam do tego, żeby zaznajomić się z tym materiałem. Na dole link w opisie oraz w komentarzu. Dziękuję i widzimy się oczywiście i słyszymy w poniedziałek o poranku. Dziękuję za to, że jesteście Państwo na kanale. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Oczywiście życzę udanego weekendu i dzisiaj wielkiej stopy zwrotu. Pozdrawiam.